Paul Big jest artystą zajmującym się reliefem. Trójwymiarowość kompozycji rzeźbiarskich, zaprojektowana z matematyczną dokładnością i wykonana z rzemieślniczą precyzją, w połączeniu z oszczędnością koloru tworzą harmonijną całość, będącą znakiem rozpoznawczym artysty. Jego prace zostały docenione na wielu rynkach na świecie i cieszą się ogromną popularnością. Wystawa Dualizm w malarstwie, organizowana przez Galerię Limited Edition, jest pierwszą wystawą indywidualną Paula Bicka w Polsce. Paweł, wiem, że przebyłeś długą drogę, nim powstała postać artysty Paula Bicka. Ale może zacznijmy od początku. Wiem, że postać Twojej mamy odegrała ogromną rolę, jeśli chodzi o rozwój Twoich artystycznych zainteresowań. Tak, na pewno ma ono znaczenie. Może nie takie bezpośrednie, bo nie wychowałem się w artystycznej rodzinie, jak pewnie wielu artystów, którzy gdzieś tam niosą z pokolenia na pokolenie to zainteresowanie sztuką i pracę, jaka się z tym wiąże. Ale na pewno wrażliwość na sztukę była wpajana mi od najmłodszych lat. Ja wychowałem się w Warszawie, jestem z Warszawy. Całe życie całe dziecięce życie mieszkałem w centrum, niedaleko Muzeum Narodowego i odkąd pamiętam moje takie najdalsze ślady pamięciowe, gdziekolwiek nie sięgnę pamięcią, to gdzieś tam ta sztuka się pojawiała. Regularnie chodziliśmy na wystawy do Muzeum Narodowego. Bardzo dużo słuchaliśmy muzyki klasycznej. Opera w życiu mojej mamy jest bardzo ważna, więc ta sztuka klasyczna była od najmłodszych lat i myślę, że ona gdzieś tam w pewien sposób mnie ukształtowała. Później ta droga była bardzo zróżnicowana. To dojście do momentu, w którym jestem teraz, nie było prostą drogą od pierwszych doświadczeń ze sztuką do momentu tego, w którym jestem teraz, tak bezpośrednio. W międzyczasie pojawia się psychologia, pojawia się architektura, pojawia się świat mody, więc dużo najróżniejszych odstępstw od tej linii, dużo odskoków, które jednak, myślę, mają duży wpływ na to, co tworzę, w jaki sposób tworzę i jaka jest ta moja wrażliwość. A czy już od najmłodszych lat przejawiałeś talent artystyczny? Tak, ja bardzo lubiłem rysować, z tego co pamiętam, z tego co mi mówi moja mama. Ja rysowałem od najmłodszych lat i to z ogromną przyjemnością. Później takie namacalne bardziej już dowody tego, że gdzieś tam byłem wrażliwy na sztukę i że pewne rzeczy mi wychodziły, no to lata szkolne, kiedy miałem zawsze najlepsze oceny z plastyki. Nie ze wszystkimi przedmiotami tak było, a jeżeli chodzi o plastykę, to dawała mi ona zawsze dużo satysfakcji i dużo przyjemności i faktycznie bardzo dobrze byłem oceniany i postrzegany. Więc tak, od najmłodszych lat już ta sztuka funkcjonowała, aczkolwiek tak jak mówię, później studia wybrałem zgoła inne, bo skończyłem psychologię. Dlaczego tak się wydarzyło? Myślę, że to była trochę decyzja pragmatyczna. Z racji tego, że, tak jak już powiedziałem, nie jestem z rodziny artystycznej, nie było dla mnie oczywistym, żeby ze sztuki robić zawód. Była to przez wiele lat czysta przyjemność i hobby. W latach 90., kiedy zaczynałem studia, też nie było dla mnie takim oczywistym, żeby wybierać kierunek studiów związanych ze sztuką, bo nie był to najbardziej oczywisty zawód, na którym można było wtedy zarobić. Myślę, że teraz trochę inaczej wygląda świat, trochę inaczej wygląda polska gospodarka i myślę, że ludzie, którzy teraz zaczynają studiować na SP, gdzieś tam mają tą ścieżkę, wydaje mi się, troszeczkę taką bardziej oczywistą i łatwiejszą. Więc psychologia była taką sporą wyrwą w tym czasie. Myślę, że dużo nie tworzyłem. Studia były dosyć absorbujące czasowo, a zaraz po nich pojawia się etap w moim życiu, który myślę, że już miał wpływ bezpośredni na to, co robię i jak wyglądają obrazy, które tworzę, aczkolwiek też nie była to sztuka przez duże S, bo zacząłem pracować w świecie mody, którą to parałem się przez dobrych paręnaście lat.
I trudno... Co konkretnie robiłeś? Zajmowałem się przede wszystkim make-upem, zajmowałem się charakteryzacją, wizażem, więc świat kolorów, jak najbardziej te same narzędzia co teraz, czyli pędzle, no ale jakby zupełnie inna materia. Ale myślenie o kolorze, myślenie o proporcji, myślenie także o przestrzeni, w tym wypadku była to twarz. Później gdzieś tam zacząłem chyba przelewać na to, co robię teraz. Wydaje mi się, że wszystko, co robiłem do tej pory, chociaż nie było ściśle ze sztuką związane, na pewno mnie jako artystę kształtowało. Myślę, że też ta psychologia ma znaczenie. Sam tok studiów to jedno, ale to, że zdecydowałem się ją wybrać jako kierunek, który chciałem studiować, a o którym później myślałem, że będę dalej funkcjonował i że będę parał się tym zawodem. Podyktowany był pewnie tą taką wrażliwością na drugiego człowieka, wrażliwością na siebie samego, trochę takie wsobne patrzenie, szukanie jakiejś tam harmonii. I teraz o tej harmonii myślę, że trochę opowiadam. O proporcjach, o harmonii, o funkcjonowaniu w świecie. Poprzez minimalizm w kolorze i bogactwo kształtu, tak to można określić, wręcz nawet miejscami aż staje gdzieś tam płaskorzeźba w przypadku Twoich obrazów. Czy to jest właśnie ta harmonia, której poszukujesz, czy to jest ta psychologia, którą ukończyłeś? Psychologia i wydaje mi się, że trochę osobowość. Myślę, że patrząc na obraz jakiegokolwiek artysty, bardzo dużo moglibyśmy powiedzieć o tym, jakim on jest człowiekiem. I wydaje mi się, że te obrazy na pewno w dużym stopniu mówią o tym, jaki jestem, o tym moim wewnętrznym świecie. I to, że z reguły ograniczam się do jednego koloru, że bardzo często są to kolory jednak stonowane, często pastelowe, mówi o tym, że jestem dosyć spokojnym, wyciszonym człowiekiem. W moich obrazach częściej poszukuję harmonii, aniżeli zderzam się z jakąś dysproporcją. Częściej szukam harmonii niż zaburzam tę harmonię, niż zaburzam ten ład. Myślę, że to wynika w dużej mierze z tego, jaki jestem. Ja jestem dosyć wyciszony, wypłaszczony emocjonalnie i te obrazy siłą rzeczy też są takie harmonijne. Nie jest to absolutnie... Nie byłbym w stanie, myślę, że przełamać się do tego, żeby tworzyć, to nie byłoby o mnie, gdybym tworzył obrazy skrajnie ekspresyjne, gdybym rozlewał farbę na płótnie, to nie byłaby po prostu historia o mnie. Ale jeszcze pomiędzy pojawiła się architektura. Jak to się stało, że zająłeś się architekturą? To był kolejny etap, który trochę wyniknął z tego, że zacząłem się wypalać jako osoba funkcjonująca w świecie mody, który wydawał mi się jednak, nie wiem czy powierzchowny, bo nie chcę jakby tutaj absolutnie dotykać osób, które pracują w tej branży całe życie, ale ja jako osoba funkcjonująca w tym środowisku już zacząłem się trochę wypalać. Potrzebowałem robić coś trochę innego i coś trochę trwalszego na pewno. Stąd pomysł na architekturę, na wnętrza na początku. Ogromne zamiłowanie do architektury dużej miałem od najmłodszych lat także, podobnie jak zamiłowanie do sztuki. Jednak będąc już w wieku, w którym byłem, nie bardzo mogłem pozwolić sobie na kolejne bardzo czasochłonne studia architektoniczne, więc jakby architektura, ta duża architektura nie wchodziła w grę, bardziej wchodziła w grę architektura wnętrz, która jest troszeczkę mniej, myślę, zobowiązująca czasowo, trochę mniejsza jako cały przedmiot i wydawało mi się trochę łatwiejsza, a też bardziej mnie, myślę, kręciła na ówczesnym etapie życia. Nie miałem, tak jak powiedziałem, czasu na studia, więc ja nie jestem architektą z wykształcenia. Na SP warszawskim robiłem kursy, które mnie przygotowywały do podjęcia tego zawodu,
I faktycznie w praktyce dosyć dużo i szybko się nauczyłem. Także mogłem podjąć już tę pracę tak pełnoetatowo, powiedzmy sobie. I po wielu realizacjach polskich, głównie to były zlecenia prywatne, mieszkania, apartamenty, ale też restauracje, spa hotelowe, stwierdziłem, że czas wyjeżdżać z Polski, żeby dokonać kolejnej zmiany. Ta zmiana towarzyszy mojemu życiu i tak jak powiedziałem, do momentu, w którym jestem teraz, wydarzyło się wiele najróżniejszych rzeczy, które mnie ukształtowały. Te zmiany, myślę, że dużo wniosły w moje życie. No i są też dla mnie niezwykle podniecające, są takie bardzo kręcące mnie. Ja lubię zmiany, lubię zderzać się z kolejnymi wyzwaniami. Dlatego zmiana ścieżki zawodowej to jedno, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że warto także zmienić środowisko, otoczenie, zmienić kraj, wyjechałem do Włoch. I tutaj dalej ciągnąłem ten etap życiowy związany z wnętrzami, z architekturą. Rozpocząłem pracę w studiu projektowym. Wyjazd do Włoch też otworzył mi oczy na kolejne aspekty sztuki. Dostępność do sztuki we Włoszech jest dużo większa niż w Polsce. Ja oczywiście całe życie wyjeżdżałem i całe życie, pierwsze moje kroki podczas każdego wyjazdu prywatnego to były galerie sztuki, to były obiekty architektoniczne warte zwiedzenia, więc jak najbardziej czerpałem z tego, a Mediolan jest takim miastem, który jest zanurzony w tej sztuce. Zanurzony też jest w dużej mierze w sztuce modernistycznej, w architekturze modernistycznej, która, myślę, oddziałuje na mnie bardzo silnie i ten modernizm jest bardzo widoczny w tym, co robię. Czy to w Mediolanie powstał pierwszy obraz? Pierwszy obraz na pewno w tej postaci, w jakiej wykonuję je teraz, w tej technice, tej takiej bardziej geometrycznej, bardziej wyraźnej, konstrukcyjnej. Tak, aczkolwiek pierwsze obrazy tworzyłem już dużo wcześniej, tylko było to czyste hobby. To było takie tworzenie do szuflady, to była chęć odskoczenia od tego, co robię zawodowo w danym momencie, czy już parając się, tkwiąc w tym świecie mody, czy pracując już jako architekt, tworzyłem pierwsze obrazy. Na początku w trochę innej technice, w technice bardziej subtelnej, wtedy wycinałem moje wzory, przestrzenie w delikatniejszym, subtelniejszym, cieńszym kartonie barwionym w masie. Ta technika też była troszeczkę mniej zobowiązująca czasowo. To była technika, którą mogłem się parać w wolnych chwilach, jakie miałem od pracy, których nie było aż tak dużo, bo praca architekta jest dosyć jednak absorbująca i praca dla studio projektowego we Włoszech powodowała, że tak dużo tego wolnego czasu nie mam. Więc te pierwsze obrazy były delikatne, subtelne, bardziej minimalistyczne, też mniejsze, bo mogłem je wykonywać. Z czasem tak naprawdę dopiero wpadłem na pomysł w sumie za sprawą mojego znajomego, który mnie do tego nakłonił. A nawet nie nakłonił, tylko bardziej zasugerował, że skoro robię takie rzeczy, jakie robię, które faktycznie się podobają wielu osobom, czemu nie zacząć je sprzedawać i zrobić z tego pełnoprawny zawód w swoim życiu. Więc ta sztuka na początku była tylko czystym hobby. Po pewnym czasie stwierdziłem, że warto już się rzucić w to na 100%. Okazało się, że to, co robisz, jest dobre? Okazało się, że to jest dobre, że to się podoba, że przyjęło się to na wielu rynkach, bo wcale nie zaczynałem od rynku polskiego. Wcale też nie zaczynałem od rynku włoskiego, który jest dosyć specyficznym i trudnym rynkiem. Ale przez ogólną dostępność w tym momencie galerii internetowych zacząłem wysyłać moje pierwsze obrazy za granicę i to mi dało taki wiatr w skrzydła i pomyślałem, że warto się tym zająć na dobre, skoro faktycznie ludzie gdzieś tam są tym zainteresowani. Opowiedz mi coś więcej o technice. Wiem, że jest ona bardzo czasochłonna, bardzo pracochłonna. Jak udaje Ci się uzyskać taki efekt, który widać na Twoich obrazach? No tak jak mówiłem, do tej techniki dochodziłem powoli, drobnymi krokami, metodą prób i błędów.
Zacząłem od bardziej oczywistego dla mnie na początku, bardziej oczywistej dla mnie techniki tego cienkiego kartonu, który już był barwiony w masie. Był to dosyć cienki karton, który też siłą rzeczy dawał bardzo delikatny i nie tak bardzo widoczny wzór. Te obrazy oczywiście do tej pory się podobają wielu osobom i jest wiele osób, które wolą tę technikę, bo odpowiada im ta subtelność, odpowiada im ten minimalizm, jednak były to obrazy, które dobrze grały w pewnym świetle, w świetle miękkim na wprost już przestawały być widoczne, co też dawało im trochę uroku, że nabierały te kształty, powstawały, budowały się, im bliżej się do tego obrazu zbliżaliśmy, albo za sprawą zmieniającego się światła dziennego, tudzież sztucznego, te obrazy też inaczej grały, ale potrzebowałem też wywołać trochę większe wrażenie w pewnym momencie. Stwierdziłem, że chcę też stworzyć obrazy, które jednak oddziałują na odbiorcę troszeczkę silniej, trochę intensywniej. Potrzebowałem wtedy większych kontrastów między poszczególnymi warstwami, które już w tych pierwszych obrazach też wykorzystywałem do tworzenia tych wzorów. I tak zacząłem pracować w grubszej materii, a mianowicie w grubym kartonie, który mimo wszystko sam w sobie nie jest bardzo szlachetnym materiałem, a żeby zapewnić długowieczność tych obrazów, stwierdziłem, że sam karton to nie jest wystarczająca historia, ale zresztą tak jak obrazy na płótnie, samo płótno jest niczym, dopóki nie pokryje się go gesso, dopóki nie zaimpregnuje się go w odpowiedni sposób i nie pomaluje. Podobnie tutaj temu kartonowi, tak jak mówię, w sumie samemu w sobie mało szlachetnemu, postanowiłem nadać trwałości, nasączając go warstwami roztworu klejowo-żywicznego, do której do mikstury też doszedłem troszeczkę metodą prób i błędów własną ścieżką, drobnymi krokami. Jest to długi proces, bo wycinanie ręcznie, wszystkie obrazy są wycięte oczywiście ręcznie, następnie szlifowanie każdego elementu, naklejanie warstwowo, później nasączanie kolejnymi warstwami tym roztworem żywicznym, a dopiero później nakładanie gesso, jak w klasycznym płótnie, szlifowanie ponowne i dopiero nakładanie farby. To wszystko powoduje, że każdy obraz tworzy się w bardzo, bardzo długi sposób, ale też przez to nabiera on specyficznej wartości i widać to, że ten materiał jest trwały. No i myślę, że widać tą pracę, którą w to wkładam. Wróćmy jeszcze na chwilę do Twoich inspiracji. Czy masz jakichś swoich ulubionych mistrzów, czy to w architekturze, czy w malarstwie, którzy szczególnie Cię prowadzą? Lubię na pewno architekturę modernistyczną z różnych rejonów świata i uwielbiam Oskara Niemeyera. Bardzo lubię i szanuję Corbusiera za sam koncept i podejście do architektury, ale myślę, że jeżeli chodzi o same kształty i o taką bardziej bezpośrednią inspirację, to częściej sięgam do brutalizmu rosyjskiego, który gdzieś tam często bardziej nawet już wprost przekładam na swoje obrazy. Mieszkając w Mediolanie poznałem Portalupiego, który był niezwykłym architektem, wizjonerem, artystą, który też na pewno ma duży wpływ na to, co robię. To jeżeli chodzi o architekturę, a jeżeli chodzi o sztukę, to bardzo blisko mi jest do spacjalizmu włoskiego. Znowu te Włochy, które, tak jak mówiłem, na pewno dużo zmieniły w moim myśleniu o przestrzeni, w myśleniu o sztuce. Spacjalizm reprezentowany głównie przez Fontanę, ale tutaj może nie same formy i kształty, tylko bardziej chodzi o odejście od obrazu, od przedstawiania, bardziej chodzi mi o działanie z przestrzenią, która u niego jest tak agresywna, u mnie jest bardziej subtelna, delikatna, ale jednak się pojawia. No i późniejsi spadkobiercy, spacjaliści Fontany to Bonalumi, Simetti, żyjący jeszcze we Włoszech i bardzo, bardzo kochany przez włoskich kolekcjonerów. Charakterystyczne dla nich wszystkich jest to, że działają bardziej przestrzenią, a jeżeli chodzi o sam kolor, jest on z reguły bardzo ujednolicony, zminimalizowany przeważnie do jednego koloru, który daje tylko tło, z którego wydobywa się działanie na płótnie w ich wypadku.
Oni działają z płótnem, ja działam w innej, charakterystycznej dla mnie technice. Z polskich artystów z kolei na pewno Henryk Stażewski, no to jest osoba, która wykorzystywała relief, tak w sumie rzadko teraz wykorzystywany, no w ogóle technika nie najbardziej popularna. On jednak bardziej, no to jest bardziej podejście w jego przypadku konstruktywistyczne. On bardziej się ograniczał do podstawowych form, takich jak kwadrat, koło, trójkąt i linia, które też u mnie najczęściej występują w moich obrazach, ale ja gdzieś tam odbiegam czasem do postaci, tak jak w tych obrazach, które widać tutaj za nami, do postaci bardziej organicznych. Czyli nie jest to już taki konstruktywizm w czystej postaci. Twierdzisz, że Twojemu życiu towarzyszy zmiana i efektem tego jesteś Ty jako artysta. Powiedz mi, co dalej? Jakie masz plany na przyszłość w takim razie? No, w tym momencie wydaje mi się, że doszedłem do takiego punktu, który chciałbym, żeby się on już ciągnął przez większą część mojego życia. Czuję, że teraz naprawdę jestem szczęśliwy i spełniam się, że to, co robiłem do tej pory, zawsze w jakiś sposób oczywiście dawało mi satysfakcję i przyjemność, bo no nie potrafiłbym długo tkwić w takiej sytuacji, która by nie była zgodna ze mną, ale jednak te aktywności, w których funkcjonowałem, w pewnym momencie się kończyły i wypalały. Ja miałem od początku każdej z nich takie poczucie, że niekoniecznie jest to rzecz, którą będę robił przez całe życie. Jeżeli chodzi o sztukę, to w tym momencie mam świadomość, że gdzieś tam troszeczkę od tej sztuki wychodziłem, gdzieś tam ona się pojawiała cały czas w moim życiu i teraz doszedłem do tej kwintesencji tego, co robiłem do tej pory. To była droga. Że to była pewna droga, ale też nie znaczy, że będę stał w miejscu, bo czuję, że te obrazy jednak w pewien sposób ewoluują. Mam wrażenie, że one się zmieniają. W tym momencie bardziej funkcjonuję w przestrzeni abstrakcji geometrycznej, ale mam w głowie, że w pewien sposób do jakiegoś tam przedstawienia mogę dojść. Mam tego świadomość, że może tak się wydarzyć. Czuję to, że tak będzie. Zresztą już jakieś pierwsze szkice, pewne eksperymenty poczyniam, więc myślę, że ewolucja będzie na pewno, ale jestem prawie że pewien, że to już sztuka do końca, w tej czystej postaci, pozostanie ze mną do końca życia. Udało Ci się osiągnąć to, na co artyści pracują całe życie. Żeby tworzyć sztukę, która jest charakterystyczna dla nich. To znaczy, kiedy się na nią spojrzy, wiadomo, że to stworzył Paul Big, a nie ktokolwiek inny. Cieszy mnie to bardzo miło mi to słyszeć. Faktycznie usłyszałem to już parokrotnie i to jest niewątpliwie ogromna przyjemność słyszeć takie słowa, że te obrazy są, gdziekolwiek się je widzi, to od razu wiadomo, że są moje. Cieszę się, że te obrazy faktycznie są charakterystyczne i że faktycznie ten mój styl można rozpoznać. Na pewno wpływ na to ma technika, jaką tutaj używam. No tak rzadka jednak, bo relief jest rzadko wykorzystywany, dlatego że jest bardzo czasochłonny. I myślę, że też nie każda osobowość, ja tu często nawiązuję do tej osobowości, ale myślę, że ma to znaczenie, byłaby w stanie wykonywać obraz w takiej technice. Dlaczego? Dlatego, że od momentu najbardziej intrygującego, najbardziej pociągającego w procesie twórczym etapu tworzenia tego obrazu, czyli samego projektowania, wymyślania struktury, wzoru, koloru, do momentu, drugiego ekscytującego momentu, a mianowicie zobaczenia obrazu sfinalizowanego, jest bardzo długi proces żmudnej, fizycznej, benedyktyńskiej niemalże pracy. Ręcznego wycinania każdego elementu, szlifowania każdego elementu, nakładania go warstwowo, kiedy jeszcze pracuje się w dosyć takim czystym i surowym kartonie, bez koloru. Później proces nakładania kolejnych warstw, impregnatów, żywicy, malowania. To jest bardzo długa droga, która myślę wiele osób mogłaby zniechęcić. Zupełnie inaczej tworzy się na płótnie farbami, gdzie ten proces twórczy przebiega od samego początku, nieprzerwanie do samego końca. Tutaj, tak jak mówię, samo tworzenie jest dosyć krótkie w kontekście całego procesu twórczego.
Dlatego też wiele osób, tak jak powiedziałem, myślę, rzadko sięga po technikę reliefu. Ale przez to też, że rzadko jest ta technika wykorzystywana, wydaje mi się, że to też jest siła tych obrazów, że nie są one tak bardzo popularne, a przez to też są charakterystyczne dla mnie.